Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok. Inflacja w Polsce w styczniu, czyli dezinflacja przyspiesza najbardziej. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Szok. Inflacja w Polsce w styczniu, czyli dezinflacja przyspiesza najbardziej. Najważniejsze dzisiejsze dane makroekonomiczne dla polskich aktywów to były te dotyczące inflacji w styczniu. Okazało się, że inflacja osiągnęła poziom 17,2% przy prognozach 17,6%, czyli była lepsza niż zakładała mediana prognoz, ale także dane były lepsze niż odchylenie standardowe od mediany prognoz, czyli naprawdę możemy mówić tutaj do czynienia z pewnym pozytywnym zaskoczeniem. Te dane oczywiście są bardzo istotne dla rynków finansowych i pamiętamy, jak jeszcze parę godzin temu zdecydowana większość uczestników rynku zakładała, że te zjawiska inflacyjne jeszcze bardziej przyspieszą, że dopiero teraz będziemy mieć szczyt inflacji, że inflacja sięgnie poziomu 20% albo jeszcze nawet przebije w Polsce ten poziom. I jak zobaczymy, co się działo na składowych inflacji, to okazuje się, że to właśnie nośniki energii poprzez zastosowanie tych programów osłonowych doprowadziły do tego, że inflacja nie sięgnęła poziomów prognozowanych, nie osiągnęła skrajnie pesymistycznych prognoz, czyli bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczyła i ten wykres to dobitnie pokazuje. Jeżeli nośniki energii zakręciły najbardziej i to one teraz będą powodowały, że procesy dezinflacyjne jeszcze bardziej będą przyspieszały, to oczywiście jest to niezwykle pozytywna informacja i oczywiście dekompozycja inflacji także sygnalizuje, że procesy dezinflacyjne powinny przyspieszyć. A dlaczego druga część tego tytułu, tego wpisu odnosi się do tego, że procesy dezinflacyjne przyspieszają najbardziej? Ponieważ jeżeli zobaczymy najważniejsze gospodarki naszego regionu, to widzimy, że inflacja w styczniu na Węgrzech przyspieszyła i to bardzo mocno. Przekroczyła poziom 25%. Inflacja w Czechach jest wyższa niż ta inflacja w Polsce, czyli procesy dezinflacyjne zachodzą w Czechach i w Polsce, natomiast w Polsce przyspieszają te procesy dezinflacyjne najbardziej wyraźnie i to teraz widać na tym wykresie, który już jest publikowany dla Państwa od czasu do czasu. Widać naprawdę, że szczyt inflacji w Polsce został osiągnięty w październiku. Procesy dezinflacyjne będą w najbliższym czasie jeszcze bardziej przyspieszały, zwłaszcza od przełomu pierwszego i drugiego kwartału. Można oczekiwać bardzo dynamicznych tendencji spadkowych. Myślę, że te dane są bardzo optymistyczne, że ścieżka inflacji w Polsce zachowa się lepiej niż zakładały prognozy jeszcze parę godzin temu. Plus oczywiście zdecydowanie oddala się perspektywa, że w lutym inflacja sięgnie poziomu 20%, jak jeszcze będą uwzględniane kolejne zmiany cen administracyjnych, na które oczywiście rynek także się nastawia. Także dane, które dzisiaj poznaliśmy, są bardzo, ale to bardzo optymistyczne i w najbliższych godzinach zobaczymy, jak reagują na nie rynki finansowe, ponieważ wiara w to, że procesy dezinflacyjne przyspieszą, że inflacja w styczniu w Polsce nie jest już aż tak bardzo dużym zagrożeniem dla rynków, jak wcześniej można było zakładać, poznamy na podstawie tego, jak różnego rodzaju instrumenty finansowe denominowane w złotym będą się zachowywały. I na pierwszy rzut oka idzie oczywiście przyszła stopa procentowa, jak rynek na to rzeczywiście reaguje. Na razie tutaj nie widać wielkich zmian na WIBOR-ach 3-miesięcznych, dopiero jutro prawdopodobnie zobaczymy prawdziwe zmiany tutaj na tych wskaźnikach, natomiast stawki cały czas sygnalizują, że pod koniec tego roku będzie co najmniej jedna obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych w Polsce, czyli po tych danych pierwsza reakcja rynku jest taka, że naprawdę cały czas w rynku jest obniżka stóp procentowych pod koniec 2023 roku, czyli naprawdę dane zostały odebrane w taki sposób, że będą potwierdzały procesy dezinflacyjne, a najbardziej reaguje na to polska obligacja, ta polska obligacja 10-letnia. Dzisiaj rano były rentowności na poziomie 6,16. W momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy prawie 10 punktów bazowych niżej,
a okresowo nawet spadliśmy poniżej 6% na rentowności tych polskich dziesiątek. Zobaczymy, jak rynek zachowa się podczas sesji amerykańskiej, jak będziemy także dyskontować już ostatecznie te jutrzejsze dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych i zobaczymy jutro, gdzie będziemy się dalej pozycjonować i czy faktycznie te sygnały, które dzisiaj są generowane przy pierwszej reakcji na dane, zostaną utrzymane. I pozytywne reakcje widzimy także na rynku złotego, i dolar złoty i euro złoty są generalnie niżej niż miało to miejsce wczoraj. Czyli myślę, że kapitał zagraniczny lubi polskie aktywa, zwłaszcza oczywiście polskie obligacje, bo jeszcze raz przypomnę, jeżeli staną się faktem tezy o tym, że dezinflacja będzie w Polsce postępować i będzie jeszcze bardziej postępowała, jeszcze szybciej niż zakładały nawet optymistyczne scenariusze, to przede wszystkim polskie obligacje będą królem, zwłaszcza pierwszego półrocza tego roku inwestycyjnie, a prawdopodobnie przez cały 2023 rok będą królem do inwestowania na polskich aktywach, a dopiero później rynek warszawskiej, indeksy giełdowe i akcje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, które naprawdę muszą już poczuć to, że obniżki stóp procentowych będą miały miejsce, żeby zareagować, żeby ruszyć bardziej optymistycznie w górę, chociaż oczywiście już pierwsi chętni na to, żeby dyskontować takie zjawisko odwrócenia tendencji w polityce monetarnej się znajdują, ponieważ jest to główne paliwo, dlaczego od października indeksy giełdowe rosną. Warto być tego świadomym, że najlepszym argumentem za tym, że inflacja w Polsce już osiągnęła swoje apogeum, że procesy dezinflacyjne przyspieszą, jest zachowanie polskich obligacji. Nie ma dzisiaj przeceny polskich obligacji, nawet jest fala kupna i to wyraźna kupna polskich obligacji, czyli rynek, który obstawia własnymi pieniędzmi, miliardami euro, dolarów, złotych, to co się ma wydarzyć w polityce monetarnej oraz na ścieżce inflacyjnej, zakłada, że faktycznie procesy dezinflacyjne przyspieszą, że wkrótce to właśnie obligacje będą jednym z najlepszych aktywów do inwestowania w naszym kraju i warto być tego świadomym, że tego co się dzieje teraz w polskiej gospodarce. Bardzo ciekawie zachowuje się także, jeżeli chodzi o rynek walutowy z naszego regionu, węgierski forint, który w tym wypadku reaguje już kolejną falą umocnienia w oczekiwaniu na to, że polityka monetarna i te relatywnie mocniejsze stopy procentowe, ten dysparytet między złotym a węgierskim forintem będzie przyciągał kapitał do Węgier, stąd też takie zachowanie, które widzimy na wykresie. I na koniec oczywiście jeszcze raz ta warszawska giełda papierów wartościowych, indeks WIG20, który dzisiaj w momencie tworzenia tego wpisu jest w okolicach 1870 punktów. Gdyby się udało dzisiaj zakończyć sesję nad tym poziomem, a oczywiście najlepiej bez większego górnego cienia na świecy dziennej, to byłoby to zaproszenie do tego, żeby w końcówce tego tygodnia dźwigać indeksy giełdowe w Warszawie tak wysoko, jak tylko się da i to oczywiście byłaby dobra informacja. A z takich dodatkowych ciekawostek warto zwrócić uwagę, jak mocno teraz dzisiaj rośnie giełda w Turcji. Zastosowane są pakiety, które mają pomóc rynkowi akcji w Turcji i być może część inwestorów zagranicznych, ponieważ zachowanie złotego podczas dzisiejszej sesji pokazuje, że napływ kapitału znowu się tutaj rozpoczyna i trwa, może także być pewnego rodzaju sygnałem, że i w warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych pojawi się dodatkowa stymulacja związana z atrakcyjnym napływem kapitału zagranicznego do naszych akcji. Zobaczymy. Myślę, że dzisiaj się wyszumimy, ale jutro już będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej, więc wrócimy zwłaszcza do tych perspektyw co do stóp procentowych i rynkowej stopy procentowej. Ona jest kluczowa naprawdę, żeby zrozumieć, co się dzieje w umysłach inwestorów, jak oni się nastawiają na to, czy te procesy dezinflacyjne faktycznie będą miały miejsce i jaka jest prawidłowa interpretacja danych o inflacji w Polsce w styczniu i oczywiście także w perspektywie następnych miesięcy, bo to jest teraz szczególnie ważne dla inwestorów. I w tym miejscu oczywiście będziemy teraz już przechodzić do rynków światowych, ale warto zwrócić uwagę na zachowanie giełdy papierów wartościowych, giełd, zwłaszcza na Wall Street, ponieważ one zachowują się coraz lepiej, pokazują relatywną siłę
coraz wyraźniej odjeżdżają wcześniejsze korelacje, które były między rynkami. Warto się zastanowić, co się dzieje i warto posiłkować się wszystkimi dostępnymi możliwymi analizami, żeby zrozumieć, co się dzieje na rynku. Więc zachęcam do tego, żeby tam na dole, link w opisie i link w komentarzu, zaznajomić się z raportem, który mówi o tym, że giełda nie kocha podatków. I oczywiście wracamy do tego, co rynek giełdowy będzie myślał o windfall tax, czyli podatku od nadmiarowych zysków, jakie może być to przełożenie na giełdy papierów wartościowych, jak wypada polski PKB na tle Europy i jakie mogą być tego konsekwencje. Jednym z tych ciekawych tematów, który jest tam w tym raporcie poruszony, jest także to, że Rosja wygląda na to, że rozpoczyna ofensywę. Jaki to może mieć wpływ na polską giełdę? Negatywny czy też pozytywny? Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Zachęcam, żeby się zaznajamiać z tymi raportami. Za nami dane o sprzedaży detalicznej, które były tak dobre, jak skrajnie optymistyczne prognozy. Jak widać na wykresie, tendencja jest spadkowa, ale oczywiście została ona powstrzymana. Z kolejnych twardych danych poznaliśmy także produkcję przemysłową w styczniu i była ona gorsza niż zakładały prognozy i widać ewidentnie, że wykres w ujęciu rok do roku zbliża się do poziomu 0. Spowolnienie gospodarcze ma miejsce. Natomiast gdyby tak ocenić generalnie dane makroekonomiczne, te twarde publikacje, nie są one jakoś takie tragiczne, więc powinny teoretycznie sprzyjać temu, żeby były dalsze podwyżki stóp procentowych. Dodatkowo poznaliśmy też ten lutowy wskaźnik New York Empire, który był lepszy niż skrajnie optymistyczne prognozy, a to także powinno dawać paliwo tym wszystkim, którzy liczą na umocnienie amerykańskiego dolara, liczą na to, że będziemy mieć dalsze podwyżki stóp procentowych, no i oczywiście zobaczymy, jak to rynek przetrawi. My na rynkach finansowych koncentrujemy się teraz na przyszłej implikowanej stopie procentowej. Jak widzimy, 5 minut po danych makroekonomicznych o produkcji przemysłowej względem poziomów sprzed w ogóle publikacji dzisiejszych danych makro ze Stanów, nic tu się nie zmieniło. Poziom 5,25 jest cały czas obserwowany i wskazywany jako szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, a rentowności amerykańskich obligacji idą cały czas w górę, znowu się zbliżają do poziomu 3,80, a to faktycznie może mieć negatywny wpływ na dzisiejszą sesję na Wall Street, a same indeksy giełdowe oczywiście dzisiaj pod względem technicznym pozwolą nam ocenić, czy faktycznie rynek koncentruje się na tych danych, czy czasem już nie jest grana na rynkach finansowych, zwłaszcza na rynku akcyjnym, zupełnie inna pieśń, zupełnie inna melodia. To jest dzisiaj wydarzenie, które będzie dyskontowane przez rynki finansowe, plus oczywiście te wczorajsze dane o inflacji, które dzisiaj ostatecznie będą zdyskontowane przez inwestorów na rynkach finansowych. Jeżeli indeksy giełdowe dzisiaj nie spadną, będzie to bardzo dobra wiadomość dla ryzyka na następne tygodnie i na następne okresy. Plus oczywiście, jeżeli nie dojdzie do umocnienia amerykańskiego dolara, ponieważ na tych danych, łącznie z wczorajszymi, amerykański dolar powinien się umocnić. Jeżeli się to nie wydarzy, to będzie to jednoznaczny sygnał zmiany sentymentu na rynkach finansowych. Giełda papierów wartościowych dzisiaj na Wall Street będzie dyskontowała dane makroekonomiczne, które właśnie poznaliśmy o sprzedaży detalicznej i o produkcji przemysłowej, ale za chwilę będziemy omawiać te dane makro. Ale już teraz widać, że po tych wczorajszych danych o inflacji, które teoretycznie powinny doprowadzić do bardzo mocnej wyprzedaży, nie ma takiego zjawiska. Przypomnijcie sobie, drodzy Państwo, co się działo w październiku, kiedy takie dane doprowadziły kiedy właśnie dane o inflacji doprowadziły praktycznie do przełamania poziomu 3600 i dopiero interwencja Plunge Protection Team doprowadziła do obrony poziomu 3600 punktów. Wczoraj w ogóle takie zjawisko nie wystąpiło, nawet część rynku postanowiła kupować akcje, a to sygnalizuje zmianę sentymentu na giełdzie. Utrzymuje się także nad swoim poziomem wsparcia. Indeks DAX, ten 15300 punktów się bardzo ładnie broni. No i oczywiście dzisiaj będziemy dyskontować te dane o produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych i sprzedaży detalicznej. To są twarde dane makroekonomiczne, to są owoce tego, jak zachowuje się amerykańska gospodarka. To nie są żadne ankiety ani wskaźniki badające nastroje i na tym będzie się teraz koncentrować rynek. I jak już mamy te dane makroekonomiczne, zwróćmy uwagę teraz także na rynek walutowy, ponieważ widzimy coraz większy dysparytet zachowania między indeksem dolarowym a zachowaniem amerykańskiej obligacji dwuletniej. Tutaj Bloomberg sygnalizuje obserwować ścisłe powiązanie, które wcześniej występowało między zachowaniem rentowności tych papierów dwuletnich
a amerykańskim dolarem, rozbieżność jest coraz większa. Prawdopodobnie amerykański dolar powinien zyskiwać na wartości, ale widać, że nie ma chętnych do tego, żeby jakoś tak bardziej agresywnie kupować amerykańską walutę, a sama dekompozycja zachowania indeksu dolarowego sygnalizuje, że polityka monetarna cały czas ma największy wpływ na to, jak zachowuje się amerykański dolar. Więc będziemy to więc to, co się będzie działo na dolarze, będziemy rozpatrywać właśnie pod kątem tego, jakie będą przyszłe stopy procentowe. I to jest temat, który praktycznie, jak widzicie Państwo, bardzo często poruszam na swoim kanale, jakie są zmiany percepcji inwestorów co do przyszłej stopy procentowej, gdzie ta implikowana stopa procentowa ma zajść, gdzie może być jej szczyt, to ma bardzo duże znaczenie. Euro-dolar, jak widzimy, nie chce jakoś tak wyraźnie spadać, dolne krawędzie kanałów wzrostowych w różnych konfiguracjach się bronią, ale także w rejonie 1,08 tak jakby powstawała linia szyi formacji odwracającej tendencję spadkową na wzrostową w krótkim terminie, więc jeżeli dzisiaj albo w najbliższym czasie udałoby się wrócić na poziom 1,08, byłby to czynnik, który zachęcałby znowu do powrotu do tendencji wzrostowych, więc uczulam wszystkich, żeby obserwować, jak zachowuje się para w rejonie poziomu 1,08, natomiast mamy raczej tendencję ku wzrostom pary dolar do jena i to jest klasyczna kontynuacja korelacji, która była wcześniej obserwowana między zachowaniem rentowności amerykańskim dolarem i jenem japońskim. Dzisiaj także poznaliśmy dane o inflacji dla Wielkiej Brytanii. Dane były niższe niż zakładały prognozy. Jak wygląda to w długim terminie, to widać na tym następnym wykresie, ale oczywiście obserwujemy w tym wypadku wzrosty pary euro do funta brytyjskiego. Funt brytyjski jednak się osłabia. Dlaczego? Bo interpretacja tych danych jest taka, że jednak jak rozpatrujemy inflację w Wielkiej Brytanii na tle inflacji w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych, to jednak najwyższa jest inflacja w Wielkiej Brytanii i według rynku to jest jeden z głównych pretekstów, dlaczego teraz funt brytyjski się osłabia i warto o tym pamiętać. Rentowności amerykański dolar to rynek surowcowy, czyli złoto. Obserwujemy nawrót tendencji spadkowej. Rynek ma ochotę jednak spadać, pociąga za sobą oczywiście także spadki ceny srebra, ale srebro jest w rejonie bardzo ważnego wsparcia w długim terminie, więc tutaj może się sytuacja szybko odwrócić. Bądźmy na to gotowi. I także obserwujemy wyraźne oddalenie ceny miedzi od poziomu $9000, a to także faworyzuje raczej scenariusze prospadkowe niż prowzrostowe, więc widać tą rozbieżność. Indeksy giełdowe sygnalizują ochotę na wzrosty. Surowce sygnalizują ochotę na to, żeby ryzyko było wyprzedawane. Amerykański dolar także sygnalizuje wyprzedaż ryzyka, natomiast na koniec zostawiłem Bitcoin, ponieważ Bitcoin wrócił i to nawet dynamicznie nad poziom $22 300, a to faworyzuje te scenariusze prowzrostowe, optymistyczne, ku ryzyku, które sprzyjają wzrostom indeksów giełdowych. Więc też jestem bardzo ciekawy, która strona wygra. Widzimy tutaj rozbieżność w zachowaniu niektórych aktywów, a tych, które są najbardziej dla nas interesujące, dla spekulantów, indeksy giełdowe i Bitcoin. Tutaj popyt na ryzyko jest cały czas kupowany i nawet powstają nowe, świeże sygnały zachęcające do wzrostów. Co się stanie, zobaczymy. Dlatego giełdy są teraz takie istotne, bardzo ważne, co się wydarzy nawet na tych najważniejszych, najbliższych nam wsparciach. I zachęcam jeszcze raz do tych materiałów edukacyjnych, tam na dole link w opisie i link w komentarzu, o tym, że giełda nie kocha podatków, o windfall tax, czyli podatku od nadmiarowych zysków, jaki to może mieć wpływ na giełdy, jak wypada PKB w Polsce na tle Europy i co z tego może wynikać, i oczywiście o potencjalnej rodzącej się ofensywie Rosjan i także jak to może się przenieść na wycenę polskich aktywów, zwłaszcza na giełdzie. Przypominam, na dole link w opisie i link w komentarzu. Zachęcam, żeby się z tymi materiałami zaznajamiać. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Widzimy się jutro o poranku.